Cześć, z tej strony Michał z kanału Domosmart, gdzie technologia łączy się z codziennością. Dzisiaj jesteśmy na targach Smart Home and IoT. Postaram się pokazać Wam, co można tutaj znaleźć, no i czy warto tutaj przyjeżdżać. Chodźcie ze mną. Targi Smart Home and IoT Expo 2025 odbyły się w dniach od 25 do 27 lutego w Ptak Warsaw Expo w Nadarzynie. Moje pierwsze wrażenia po wejściu na Smart Home and IoT Expo 2025: spore zainteresowanie, ale dużo mniejsza skala niż się tego spodziewałem. Frekwencja dopisała. Ludzi było naprawdę dużo, co pokazuje, że temat inteligentnych domów mocno przyciąga uwagę. Widać było spore zainteresowanie zarówno wystawcami, jak i prezentowanymi rozwiązaniami. Natomiast jeśli chodzi o liczbę stoisk i ogólną przestrzeń targową, tutaj mogło być lepiej. Zarówno pod względem ilości stoisk, jak i różnorodności. Nie było wyraźnego podziału na strefy tematyczne. Stanowiska producentów urządzeń oraz firm zajmujących się wykonawstwem instalacji Smart Home mieszały się ze sobą, co utrudniało szybkie zorientowanie się w tym, gdzie czego szukać. Z jednej strony pozwalałoby to na przypadkowe odkrycia ciekawych rozwiązań, ale z drugiej wprowadzało lekki chaos. Jeśli chodzi o organizację samego wydarzenia przez Ptak Expo, to nie mogę niczego zarzucić. Konferencja i cała część techniczna były dobrze przygotowane, a prelegenci mieli odpowiednie warunki do prezentowania swoich tematów. Chyba najbardziej interesującym mnie wystawcą na targach było TD, czyli producent inteligentnych zamków. To rozwiązanie, które znacznie pozwala zwiększyć wygodę użytkowania, zwłaszcza w sytuacjach, gdy zapomnimy kluczy do domu albo kiedy chcemy wpuścić zaufane osoby pod naszą nieobecność. Na targach dowiedziałem się, że TD planuje wypuścić zamek obsługujący standard Matter. I to może być ciekawy kierunek, bo Matter stawia na lokalną kontrolę, więc istnieje szansa, że nowy produkt będzie mógł działać bez konieczności łączenia się z chmurą jak dotychczas. Jeśli uda się nawiązać współpracę, chętnie przetestuję ten model i sprawdzę, czy faktycznie daje pełną kontrolę użytkownikowi. Ciekawą opcją w ofercie TD jest wybór między dwoma rozwiązaniami. Możemy kupić zamek z dedykowaną wkładką Gerdy lub wybrać wersję, którą można zamontować na kompatybilnej wkładce, którą już posiadamy. To daje większą elastyczność i pozwala dostosować system do indywidualnych potrzeb. Dodatkowo TD oferuje bezprzewodową klawiaturę, dzięki której można otworzyć drzwi za pomocą kodu PIN lub zeskanować broloczek RFID. To może być świetne rozwiązanie, jeśli nie chcemy polegać wyłącznie na aplikacji w telefonie. Drugim interesującym wystawcą było Bone.io. Firma specjalizująca się w modułach montowanych na szynę DIN, które są w pełni open source i oparte na mikrokontrolerach ESP8266 oraz ESP32. Jest to rozwiązanie, które daje ogromne możliwości integracji z Home Assistantem, ale jednocześnie wymaga odpowiedniego przygotowania instalacji elektrycznej, aby w pełni wykorzystać jego potencjał. Bone.io ESP oferuje szerokie możliwości sterowania. Mamy tutaj wejścia cyfrowe, przekaźnikowe wyjścia, a także wsparcie dla takich protokołów jak Modbus, OneWire czy magistrala CAN. Moduły umożliwiają również podłączenie czujników temperatury, co daje dodatkowe opcje zarządzania automatyzacją w domu. W ofercie Bone.io znajdują się również specjalistyczne moduły, np. przeznaczone do sterowania roletami, oświetleniem LED za pomocą PWM, a także moduły wykorzystujące przekaźniki Solid State Relay. Dzięki temu użytkownicy mogą dostosować instalację dokładnie do swoich potrzeb. To rozwiązanie cieszy się dużym uznaniem już teraz wśród entuzjastów Home Assistanta, ponieważ pozwala na pełną kontrolę nad systemem bez konieczności korzystania z rozwiązań chmurowych. Wymaga jednak świadomego podejścia do instalacji elektrycznej, aby w pełni wykorzystać jego możliwości. No i teraz, czy na targach były jakieś przełomowe innowacje? Moim zdaniem raczej nie. To, co zobaczyłem, to usprawnienia dobrze znanych technologii. Jednak widać wyraźnie, że instalacje Smart Home zmierzają w kierunku lepszej integracji różnych systemów i bardziej zaawansowanych rozwiązań dla wymagających użytkowników.
Wszystko to jednak było przede wszystkim skierowane do nowych budynków, gdzie już na etapie projektu należy odpowiednio zaprojektować całą instalację elektryczną, która pozwoli na wdrożenie systemu Smart Home w budynku. A czy na targach Smart Home and IoT Expo 2025 można było zobaczyć coś przełomowego, co zmieni rynek inteligentnych domów? Szczerze mówiąc, chyba nie bardzo. Nie pokazano tu czegoś, co mogłoby nagle zrewolucjonizować albo przewrócić świat smart home. Na prelekcjach i wykładach sporo mówiono o sztucznej inteligencji, ale moim zdaniem do realnej implementacji AI w smart home jeszcze bardzo długa droga. Przynajmniej jeśli mówimy o lokalnych rozwiązaniach, które nie wymagają ciągłego połączenia z chmurą. Jeśli chodzi o samych wystawców, widać było silną pozycję systemów przewodowych takich jak KNX czy Loxon. Wielu producentów firm zajmujących się wykonawstwem Smart Home opierało swoje rozwiązania właśnie na tych standardach. KNX i Loxon są już dość mocno zakorzenione w przewodowych instalacjach i było to bardzo mocno widoczne na tych targach. Podsumowując, żadnej rewolucji nie było, ale widać, że branża trzyma się na sprawdzonych rozwiązaniach, a przewodowe systemy Smart Home mają się bardzo dobrze. Niestety dotyczy to głównie nowych inwestycji, gdzie można wszystko zaplanować jeszcze na etapie budowy. W przypadku istniejących już domów bez instalacji przewodowych pod smart home wybór rozwiązań jest zupełnie inny, a na tych targach zabrakło wielu ciekawych istniejących na rynku systemów bezprzewodowych, które mogłyby trafić do szerszego grona odbiorców. Jeśli chodzi o zaskoczenia, to trudno mówić o czymś szczególnym. Może poza jednym, obecnością robota humanoidalnego, który był wykorzystywany do promocji jednego ze stoisk. Wyglądało to dość fajnie i na pewno przyciągało uwagę odwiedzających. Niestety, jeśli chodzi o rozczarowania, to kilka rzeczy mocno rzucało mi się w oczy. Przede wszystkim profil wydarzenia. Targi były skierowane głównie do instalatorów systemów Smart Home, a spora część stoisk należała właśnie do firm zajmujących się montażem inteligentnych instalacji w nowych budynkach. Drugą grupą odwiedzających byli więc głównie inwestorzy budujący nowe domy, którzy szukali firm do realizacji swojego Smart Home. Co to oznacza? Brakowało mi tutaj producentów urządzeń, które pozwalają przekształcić istniejące domy w Smart Home. Nie było praktycznie żadnych stoisk firm pokroju Akara, Sono, Wszeli, Tuja czy Meros, a to właśnie ich rozwiązania i firm podobnych do tych firm rozwiązania pozwalają w prosty sposób dodać inteligentne funkcje do już istniejących klasycznych instalacji elektrycznych bez konieczności wykonywania jakichś większych bądź jakichkolwiek remontów. Targi skupiły się mocno na przewodowych systemach, takich jak KNX czy Loxon, a zabrakło producentów, którzy oferują bardziej dostępne rozwiązania dla osób, które już mieszkają w swoich domach i chcą wprowadzić elementy automatyki domowej. Na koniec pozostaje chyba najważniejsze pytanie. Czy warto wybrać się na kolejną edycję? To zależy, czego szukasz. Jeśli w przyszłości na targach pojawią się bardziej zróżnicowani wystawcy, oferujący także rozwiązania dla gotowych domów i mieszkań, to będzie to wydarzenie, które na pewno zainteresuje szerszą grupę odbiorców. Na tą chwilę, w mojej ocenie i z moimi oczekiwaniami, mogę jedynie powiedzieć, że warto było pojechać i przekonać się, jak było. No i oczywiście, aby opowiedzieć Wam o moich wrażeniach z premierowej edycji targów Smart Home and IoT Expo 2025. A jakie są Wasze opinie? Jeżeli byliście na targach, dajcie znać w komentarzach, jakie macie wrażenia. Może znaleźliście coś ciekawego, co mi umknęło? Jeżeli interesuje Was temat Smart Home, koniecznie sprawdźcie poprzednie odcinki o tematyce Home Assistant i Smart Home. A żeby nie przegapić kolejnych filmów, oczywiście zasubskrybujcie kanał i kliknijcie w dzwoneczek na dole. Do zobaczenia w kolejnym odcinku. Hej!